A na koniec żenujący żart prowadzącego. Czy znasz kawał o 5? Już spaliłem i pewnie ty to wykorzystasz. Jak to było? O tym samochodzie to ja dowiedziałem się już w ubiegłym roku, ale zanim on trafił do Polski, to zdążyła mi urosnąć broda. Takie opóźnienie mają Chińczycy. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest auto Made in China. Dokładnie Omoda. Omoda 5. To jest samochód, który już swoją premierę miał mieć w Polsce wiele miesięcy temu. Co poszło nie tak? Nie mam zielonego pojęcia, ale zdradzę Wam, a kto uważnie śledzi nasz kanał, ten mógł zobaczyć, mógł obejrzeć test tego samochodu, wrażenia z pierwszej jazdy podczas prezentacji w Hiszpanii, że właśnie tym samochodem już miałem okazję choć na chwilę, ale zawsze się przejechać. Teraz ten samochód wreszcie trafił do Polski, wreszcie trafił do oficjalnej sprzedaży, chociaż cały czas na stronie internetowej producenta, importera, nie znajdziecie jasno opisanego cennika. Zatem Omoda 5 to kompaktowy SUV, chociaż zobaczcie, jak on ma poprowadzoną linię. SUV od razu kojarzy nam się z wysokim samochodem, a tutaj do szyi ten samochód mi sięga, on jest bardzo mocno obniżony. 4 metry 40 cm długości, rozstaw osi to 2 metry 63 cm. Niewielki bagażnik do tego wszystkiego 380 litrów, które po złożeniu tylnych oparć rosną do 1070 litrów. Czy ten samochód może się podobać? Bo zdaniem producenta to właśnie design tego samochodu ma być elementem, który przyciągnie klientów do tego auta. No właśnie, zdaniem producenta to słowo wyjaśnienie. W przypadku chińskich samochodów wielokrotnie powtarzam, że marka, model to nie znaczy jednoznacznie, kto ten samochód produkuje. Na rynku chińskim to auto występuje jako Chery 5, czyli ten samochód w tym przepięknym, gaciowym, błękitnym kolorze produkowany jest przez koncern Chery. Koncern, który w Chinach ma wiele innych marek w swoim portfolio, ale do Europy, do Polski zdecydował się przywieźć właśnie Omodę jako osobny brand i brand pozycjonowany zdecydowanie wyżej, zdecydowanie bardziej premium, czyli Jeco J7. To jest kolejne auto, które niebawem pojawi się w Polsce i z pewnością będzie stało w jednym salonie obok Omody 5. Spójrzcie na przód tego samochodu. On jest nowoczesny, on może się podobać. Bardzo wąskie reflektory. Te światła, tak naprawdę reflektory są tutaj, to są paski LEDowe do jazdy dziennej, ale uwagę przykuwa ten olbrzymi grill z takimi srebrnymi dekorami. No może się to podobać. Te grille w dzisiejszej motoryzacji są olbrzymie i one nie są niczym ograniczone, one po prostu rozciągają się na całą szerokość zderzaka. I jeszcze taki srebrny dekor. Chodźmy do tyłu, silnemu dzisiaj nie dam spokoju. Na całej szerokości samochodu ciągnie się również światło tylne. Tylko że w tym fragmencie ono nie świeci. Ono świeci tutaj i ono świeci tutaj. No może się to podobać. To jest taka tendencja w projektowaniu tych reflektorów. Dokładnie takie same wypustki, na przykład Hyundai. Może się to podobać, chociaż te błotniki i te kształty są bardzo mocno zarysowane, one są bardzo wyraziste, więc raczej jeśli ktoś woli samochód, którym chce się schować w tłumie innych aut na ulicy, no to w Omodzie tego nie zrobi. Rury wydechowe to są takie naprawdę plastikowe zaślepki. Ten karbon, on jest oczywiście udawany, a 290T tak naprawdę to nie jest moc silnika, to nie jest pojemność silnika, to jest moment obrotowy. I tutaj krótka historyjka, krótkie wytłumaczenie, muchy mnie zaraz zjedzą. T to jest oznaczenie silnika turbo. To jest 1.6 TGDI turbo właśnie o momencie obrotowym 290 koni mechanicznych, bo moc tego silnika jest uzależniona tak naprawdę od homologacji. W Hiszpanii miałem okazję jeździć autem, które było homologowane na 197 koni mechanicznych i pamiętam, że ono nie zrobiło na mnie dobrego wrażenia, bo spodziewałem się, że te 197 koni mechanicznych to naprawdę będzie mocno jeździło i będzie takie poczucie dynamiki. Niestety tego nie było, a szkoda, żałowałem, bo
taka moc z silnika 1.6 to jest naprawdę dobra karta przetargowa w całej chińskiej konkurencji na naszym rynku. Teraz ten samochód ma moc 185 koni mechanicznych i to jest lepsze odzwierciedlenie dynamiki, którą oferuje, ale znowu, skąd wzięła się ta różnica? I tutaj muszę Wam powiedzieć krótką rzecz, bo Omoda, czyli Chery, jest pierwszą chińską marką, która miała pojawić się na naszym rynku z oficjalną europejską homologacją. No niestety Chińczycy z Omody trochę gdzieś tam ugrzęźli, trochę się spóźnili i pojawiła się marka BYD, która oczywiście w Europie jest i tą europejską homologację też już ma. Bo jeśli mówimy o samochodach marki MG albo Bike, no to tutaj mówimy o wyjątkach z homologacji, czyli tak naprawdę homologacji na indywidualny import, więc te samochody tak naprawdę w pełni nie spełniają wszystkich europejskich norm. To jest tak, jakbyście sprowadzili sobie ze Stanów Zjednoczonych, silny coś wie na ten temat, jeździ amerykańskim pick-upem, samochód ze Stanów Zjednoczonych i homologowali go w oparciu o wyjątek z homologacji, to auto zostanie dopuszczone do ruchu, nie ma z tym problemów, trzeba kilka rzeczy zmienić, ale tak naprawdę homologacji europejskiej nie ma. Ten samochód teraz europejską homologację ma, podobnie jak auta BYD. Podoba mi się ten kolor, powiem Wam. Jest taki bardzo fajny, taki piżamowy. W 1999 roku moi rodzice kupili sobie Toyotę Yaris. To jest chyba ulubiona marka Silnego i ona wtedy występowała w takim przepięknym, gaciowym, pudrowym, trochę różowym kolorze. Obok tego samochodu wyglądałaby idealnie. Ale zobaczcie, kilka detali. Bardzo ładnie poprowadzona ta linia przecięcia maski od błotnika. Trochę tak jak w Superbie. Fajny zabieg stylistyczny. To tak naprawdę chyba wynika z konstrukcji. Ten słupek A chowa się za tą maskę. Tutaj taka linia trochę opadająca. Fajnie, że nie ma srebra. Tutaj jest piano black. No i bardzo ładny słupek C, który bardzo delikatnie przechodzi w tył, trochę jak w Lexusie, no ale wiecie, jak to jest z tymi samochodami, zawsze każdemu coś tam to przypomina. Bagażnik, skłamałem Was. Skłamałem, że ma 380 litrów. Ma dokładnie 378 litrów i może być powiększony do, uwaga, 1075. Minusem jest to, że nie ma żadnego haczyka, nie ma żadnej siatki, jest tylko gniazdo zapalniczki. Plusem jest to, że tutaj jest miejsce na dojazdówkę. To dzisiaj w motoryzacji już pewna rzadkość. Tutaj mamy taką wanienkę, możemy coś wrzucić, nalać wody, nic się nie wyleje i już. Ale bagażnik jest dość wysoko, próg załadunku wysoki. Na szczęście tutaj ten plastikowy element, udawany carbon fiber, no to jest taki zwykły plastik, który po prostu dobrze zniesie wszelkiego rodzaju trudy i znoje przy pakowaniu tutaj tego bagażnika. Trochę mam zastrzeżenia, jeśli chodzi o jakość wykonania poszczególnych rzeczy. Czasami zdarzają się chińskie samochody, w których na jakość nie ma absolutnie co narzekać. A tutaj no, ta półka trochę taka wydaje się, no nie chcę powiedzieć, że tandetna, ona po prostu jest taka tania trochę w dotyku. Te plastiki również, one są niby przyjemne, no ale takie zwyczajne. Jak mocniej naciśniemy, no to te plastiki gdzieś mogłyby być lepiej zamontowane, ale na szczęście nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Biorę ściągawkę, bo tych samochodów oczywiście to są najprostsze rzeczy, ale w najprostszych rzeczach najłatwiej się pomylić. Zdziwieni ilością miejsca tutaj? No, nie możecie być zdziwieni brakiem tego miejsca, bo to jest samochód, który konkurować ma m.in. z Toyotą CHR, z Dacią Duster, z Nissanem Qashqai'em, który jest podobnych rozmiarów, Skodą Karoq, Bike'em 5, bo to jest tak naprawdę konkurencja made in China. No i wiele innych modeli. Sportage jest ciut większy, Tiguan również jest ciut większy, bo sobie to wszystko dokładnie posprawdzałem. Tucson też, ale to są różnice kilku centymetrów, zarówno w długości, jak i w rozstawie osi. Tam te różnice w rozstawie osi są jeszcze mniejsze. Dlatego no, tego miejsca nie może tutaj być nie wiadomo ile. Ale
Mamy oczywiście w oparciach tutaj jakąś taką kieszonkę. Chińskie marki, Chińczycy upodobali sobie sportowe fotele i przez to mamy tutaj ten przelot, wlot, nie wiem po co to jest, no ale niech będzie, coś takiego jest. Kanapa, chciałbym bardzo, żeby odsunąć ją bardziej do tyłu, nie mogę tego zrobić. Ta nisko opadająca linia dachu, wydawałoby się, że powoduje, że będę szurał moją bujną czupryną o właśnie sufit, a guzik mieszczę się, mam 198 cm i jako tako tutaj się mieszczę, chociaż wygodnie jakoś szczególnie nie jest, no ale to nie jest gabaryt dla mnie. To jest napęd spalinowy, cały moment i moc wędrują na przednie koła. A skąd tutaj ten tunel się wziął? No właśnie, tego nie wiadomo, ale niewielki tunel tutaj jest. Wyloty nawiewów, jedno gniazdo USB, tutaj nie ma żadnego schowka, nic takiego tutaj nie występuje, ale są ISOFIXy i oczywiście regulowane zagłówki, a dodatkowo możemy jeszcze skorzystać z podłokietnika z cup holderami. Jeśli mówimy o wykończeniu i o tapicerce, to jest naprawdę porządna robota, taka dobrej klasy średnia półka. Skóra oczywiście sztuczna, czyli Sky. Ale montaż poprawny, nic nie trzeszczy. Te plastiki, wiecie co, jak tak zaglądam w różne miejsca, to te plastiki, one mogłyby być po prostu nieco lepiej, to wszystko mogłoby być zaprojektowane, ale tak, podwójne uszczelki w drzwiach, jedna, druga, to wszystko powoduje, że w tym samochodzie jest ciszej, ale takie elementy, które czasami nie są przykryte, bo ja nie mówię, żeby ich nie było, ale one po prostu mogłyby być ładniej przykryte, sprawiałyby lepsze wrażenie wizualne. No i wykończenie tapicerki na drzwiach to też jest ładne, średniej, dobrej klasy. Silnik 1.6. Zwróćcie uwagę, że w zdecydowanej większości samochodów chińskich, które trafiają na nasz rynek, to są silniki 1.5, a tutaj mamy 1.6 turbo. No i znowu pojawi się pytanie, czy to jest silnik konstrukcji własnej chińskiej, czy może gdzieś zapożyczony skądś? Na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi, bo jak wielokrotnie Wam wyjaśniam, każdy tak naprawdę chiński producent gdzieś kiedyś nawiązał współpracę i założył spółkę joint venture z europejskim producentem bądź światowym producentem silników. No i gdzieś te działy R&D się przenikają, gdzieś te technologie się przenikają. To jest wtrysk bezpośredni, to jest dobra informacja. Silnik turbo, no i 185 koni mechanicznych. Przyspieszenie do setki 7,9. Wiele elementów tutaj, jak patrzę, to są elementy Boscha. Nie muszę Wam tłumaczyć, bo wielokrotnie Wam o tym mówiłem, że Bosch też ma w Chinach swoje fabryki, więc z pewnością te rzeczy po prostu trafiają z chińskich fabryk do tego samochodu. Taka jest dzisiaj motoryzacja, na to nie ma się co obrażać. Pewnie, gdyby pojawiły się fabryki, a zaraz się pojawią, chińskich samochodów w Europie, to znajdą się i poddostawcy, którzy do tych fabryk będą produkować podzespoły w Europie. Prosta historia. A mówiąc o tych wykończeniach i o tym wyciszeniu, zobaczcie, tu kolejna uszczelka. Tych uszczelek w kilku miejscach jest całkiem sporo, ale są miejsca, gdzie zauważyłem, że tych uszczelek nie ma. A na przykład w konkurencji chińskiej są, zapraszam Pana tu, ja przejdę tu. Newralgicznym miejscem, kiedyś Wam już to pokazywaliśmy, jest tutaj wyciszenie błotnika tuż za drzwiami i tutaj nie ma żadnej gąbki. Tam mojego palca widzicie? Tutaj nie ma żadnej gąbki. Wiele samochodów, które pokazujemy Wam na naszym kanale, znajdziecie takich, które tam wyciszenie mają. Ostatni, który przychodzi mi do głowy, BYD, CUDMI. No to zrobimy konkurs, bo tak tu się zastanawiamy z silnym. Czy to jest jeszcze SUV, czy już crossover? Czy może co innego? Co jest wyznacznikiem tego, że samochód jest Sport Utility Vehicles, a coś jest crossoverem? Wiecie, że każda marka proponuje swoją nazwę, pojawiają się różne, ale właśnie SUV wdarł się do naszej świadomości. Zatem, czy Omoda 5 to SUV, czy może crossover? Czy może coś zgoła innego? Ważne, że jest tendencja do tego, aby
bryłę wysoko podniesioną w SUV-ie nieco obniżać. Dlaczego? No bo przecież zapomnieliśmy już, że samochody, nie wiem, zwykłe sedany czy kombi z punktu widzenia aerodynamiki no, są bardziej ekonomiczne, bardziej oszczędne, no bo nie mają takiego dużego prześwitu i nie są tak wysokie i napompowane. Więc nagle spodobały nam się wysokie napompowane samochody, a teraz zaczynamy je nieco obniżać. I bardzo dobrze, że tak robimy, bo przynajmniej te samochody będą mniej zużywać energii. Ale mi się dzisiaj gadanie włączyło. No i moi drodzy, jak Wam się podoba tutaj we wnętrzu Omody 5? Bardzo dużo tutaj w Omodzie jest piano blacka. No i oczywiście wiadomo, że ten piano black się rysuje, a już na pewno palcuje. Więc wystarczy raz przejechać paluchem tutaj i zostaje ślad. Tutaj też jest piano black. Współczesne samochody dzielą się tak naprawdę na dwie grupy, jeśli mówimy o wykończeniu deski rozdzielczej. Na takie, które wsadzają ekrany cyfrowe i zachowują normalny układ z tym daszkiem tradycyjnym, i na takie, które tego daszka nie ma. Wiecie, po co ten daszek w ogóle jest? I dlaczego niektórzy z niego rezygnują? Dowiedziałem się o tym jeżdżąc ID7 Volkswagenem, który najpierw we wszystkich Volkswagenach stosował wirtualny kokpit, ale ten daszek był, a w samochodach elektrycznych nie. Chodzi o to, żeby pokryć tę całą płaszczyznę filtrem, który nie odbija promieni słonecznych. No i słusznie, tę rolę pełnił normalnie zawsze ten daszek. W Volkswagenie ID7 daszka się pozbyli. Tutaj tego daszka od samego początku nie było, bo tak zostało zaprojektowane to wnętrze. Więc tu mamy dużo piano blacka. Tutaj mamy w tym centralnym miejscu deski rozdzielczej mamy panel do regulacji klimatyzacją. To nie są tradycyjne przyciski, to są takie, no bym powiedział, miejsca dotykowe, ale fajnie, że to jest i po prostu łatwo do tego dotrzeć. Możemy włączyć, wyłączyć podgrzewanie przedniej tylnej szyby, zwiększyć temperaturę, siłę nawiewu. Oczywiście wszystkie te funkcje wyświetlają nam się na ekranie centralnym, niedużym, to jest trochę ponad 10 cali przekątnej, ale to wszystko możemy regulować sobie także tutaj, chociaż nie możemy tego zrobić na przykład płynnie, przesuwając ten wskaźnik, tylko musimy tutaj albo zwiększać, albo zmniejszać, czyli trochę musimy się nastukać. W sensie nastukać w ekran, żeby była jasność. Oczywiście w tym samochodzie jest podgrzewany fotel i wentylowany fotel. I tak samo fotel pasażera. No niestety silny siedzi z tyłu, bo z tyłu siedzi matka, siedzi z tyłu i tam wentylowanego ani podgrzewanego fotela niestety nie ma. Jest Android Auto, są wszelkiego rodzaju systemy, które ułatwiają jazdę, jest nawigacja, jest on the air aktualizacja systemu, podręcznik użytkownika, fajna rzecz, gdyby ktoś na przykład nie wiedział, do czego służy dana funkcja. I najważniejsza rzecz, Omoda jest pierwszą marką chińską na naszym rynku, która ma polskie menu. I to jest bardzo fajna informacja. Nieco gorszą informacją jest to, że na przykład tłumaczenie czasami pozostawia trochę do życzenia. Na przykład wykrywanie pól martwych. Jest taka kategoria i taki system. Ostrzeżenie zderzaka przedniego. Też możemy ostrzec przedni zderzak. I automatyczne hamowanie awaryjne. No, można by było to lepiej zrobić. Ale bardzo duży plus, że te menu jest po polsku. Możemy też pogadać z tym samochodem, już niestety po angielsku. I'm listening. No i teraz możemy wydawać komunikaty czy komendy i wtedy samochód z nami zacznie rozmawiać albo wykonywać te komendy, o których mówimy. No ale jak mówimy po polsku, to zapętlamy się tak i w ogóle ta rozmowa się nie klei. Przed oczyma tutaj mamy bardzo czytelny, taki minimalistyczny, bym powiedział, wyświetlacz z prędkościomierzem, z obrotomierzem, z podstawowymi funkcjami. Oczywiście po środku, trochę się wychylam, bo tutaj mamy zamontowane GoPro, jest ikonka samochodu i wszystkie ikony, które sygnalizują działanie poszczególnych systemów. Po lewej stronie kierownicy mamy obsługę tempomatu, po prawej stronie to już jest taki tradycyjny układ głośność, ciszej, zmiana stacji radiowych i tak dalej. Bardzo ładnie zaprojektowane są te dźwigienki do regulacji wycieraczek po prawej stronie, do świateł po lewej stronie i one są wielofunkcyjne, bo nie dosyć, że może zrobię tutaj po lewej stronie. Tu mamy na przykład kierunkowskaz. Słyszycie, jak ładnie to brzmi? No, tak
po jakimś czasie można się do tego przyzwyczaić. To tutaj w środku jeszcze mamy oczywiście takie przesuwaki 2 i tym wszystkim ustawiamy sobie światła przeciwmgłowe i tak dalej. Po lewej stronie u dołu mamy przycisk otwierania klapy bagażnika i 2 zaślepki, a to oznacza, że tutaj jeszcze coś może być, czego nie ma w polskiej konfiguracji. Dlaczego o tym mówię, że nie ma? Bo to jest, moi drodzy, najbogatsza wersja. O, schowek też jest dość pojemny, ale plastikowy. Nie jest niczym wyłożony żadnym aksamitem czy jakimś tam materiałem. No i te plastiki też mam wrażenie, że mogłyby być lepsze, chyba że one po prostu takie mają być, bo wizualnie sprawiają średnie wrażenie, ale dotykowo ok. 2 ładowarki indukcyjne. Bardzo fajnie to wygląda. One są tak wyprofilowane, tutaj mają takie wyprofilowane elementy, które powodują, że telefon nie będzie nam latać. Tutaj mamy dźwignię automatycznej zmiany biegów, 7-biegowa, 2-sprzęgłówka, podgrzewanie, szybki dostęp do podgrzewania foteli, tryby jazdy, home. Jaka dobra widoczność w kamerach, widzicie? Dobra kamera i dobry ekran, głośniej, ciszej i hamulec ręczny. Posłużę się moją ściągawką, bo to jest specyfikacja. Ten samochód występuje w 2 wersjach na naszym rynku. Wersja podstawowa i wersja premium. I teraz w wersji premium, która kosztuje 129 900 zł, czy to jest taki poziom tych pozostałych chińskich samochodów. Mam na myśli tutaj Bajka 5, mam na myśli tutaj MG. Mamy tak, 2 czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, boczne poduszki, kurtyny, systemy bezpieczeństwa ABS, rozkładanie siły hamowania EBD, tempomat adaptacyjny. Pamiętacie, że nie wszystkie samochody made in China to mają. Asystent pasa ruchu, czujnik ostrzegania przed kolizją, system monitorujący martwe pole, oczywiście LEDowe reflektory. Tak, w tej cenie. Kamera cofania 360 stopni, właśnie ona tutaj się wyświetliła. Możemy sobie zrzucić widok na przód, na tył i właśnie widok dookoła. I na przykład sobie tutaj coś tam wybrać, zmianę widoku i to jest, powtarzam, dobra jakość kamery i dobra jakość monitora, aż prosiłoby się w tym momencie o większy ekran, no ale nie ma. Aluminiowe felgi, o tym nie trzeba mówić, multifunkcyjna kierownica, super, skórzana tapicerka siedzeń, ale prawdziwa skóra ze sztucznej świni, 2-strefowa klimatyzacja, dostęp bezkluczykowy, elektryczne otwierania pokrywa bagażnika i szyberdach, centralny wyświetlacz, to już o tym mówiłem, i system nagłośnienia. I tutaj też chwilę się zatrzymam, bo z reguły te systemy w samochodach chińskiej produkcji są jakieś no-name'owe. Tutaj mamy Sony. W teście samochodu BYD możecie się przekonać, że mamy Infinity albo Dynaudio. Zależy, w jakiej wersji wybierzemy sobie samochód. Zatem i to się w chińskiej motoryzacji zmienia, że te wrażenia akustyczne, wrażenia audio są na coraz wyższym poziomie. Podłokietnik? Za każdym razem obiecuję sobie, że przywiozę słoik ogórków. A teraz taka pora na ogórki. Ten schowek jest dodatkowo chłodzony. Duży plus. Poza tym ten nie jest jakiś olbrzymi, ale słoik wejdzie. Tutaj mamy też olbrzymi schowek i fajnie, że on jest zabezpieczony, że tutaj z tego nic nie wyleci. A po mojej stronie, po lewej stronie mamy 2 złącza USB. Stare i nowe i co fajne, one są tak wyprofilowane, że skierowane są w moją stronę. Dodatkowo mamy sportowy, kubełkowy, chciałoby się powiedzieć, fotel, który mam wrażenie, że nieźle trzyma na boki, ale zaraz ruszymy i przekonamy się, czy faktycznie tak jest. Będziemy szaleć. 185 koni mechanicznych, 290 Nm, turbo. Jedziemy. Mam obniżony fotel maksymalnie, a mimo to mam wrażenie, że siedzę bardzo wysoko, albo ta deska jest nisko zamontowana, ale faktycznie chyba ona jest nisko. Ten ekran, 2 ekrany połączone w jedną płaszczyznę, bo dokładnie widzę ten element przed przednią szybą i całą maskę, więc jeśli ktoś jest niższy, to będzie mu tutaj zdecydowanie wygodniej. Raptem kilka odcinków temu mówiłem Wam, że Chińczycy lubią te zawieszenia zdecydowanie bardziej miękkie. Lubią, jak samochód płynie tak aksamitnie po drodze, a Omoda jest skrojona zupełnie inaczej. Ona jest zdecydowanie bardziej sztywno zawieszona. Mam wrażenie, że bliżej jej do
takich zawieszeń Volkswagena. No i oczywiście to, co tutaj się dzieje, czyli te różne brzęczyki, pikaczki, no to tak po prostu we współczesnych samochodach jest, że tutaj wszystko daje mi znać, a w przypadku Omody jest to jeszcze bardziej spotęgowane, bo na przykład teraz jadąc drogą dwupasmową w samochodzie mam ograniczenie do 80, a system tego w ogóle nie rozpoznał. Cały czas mam wyświetlone informacje, teraz dopiero przeskoczył, że było 20, teraz mam 80. Więc od razu pierwsze co robię, nie ustawiam limitera, tylko włączam tempomat. Włączę sobie tempomat zdecydowanie na prędkość wyższą niż dopuszczona, a tylko dlatego, żeby sprawdzić, jak on sobie radzi. I samochód wjechał przede mnie, samochód zdecydowanie mój zwolnił. Zmniejszę sobie dystans. Uwaga. No tak, czuć to sztywne zawieszenie. Ono nawet trochę, mam wrażenie, że hałasuje. Ale tak, bardzo fajne jest to, że samochód monitoruje to, co dzieje się dookoła i rysuje nawet momentami 3 pasy ruchu i widzę na ekranie, chociaż powinienem patrzeć, co się dzieje przede mną, jak ten ruch gdzieś tam się zmienia przede mną. Nie jest to idealne odwzorowanie, tak jak na przykład w samochodach NIO. Polecam obejrzeć test któregoś z modeli NIO na naszym kanale. Tam dokładnie pokazujemy, jak to wygląda na tym ekranie centralnym. Tutaj jest to mniej precyzyjne, ale uważam, że aktywny tempomat działa całkiem sprawnie, działa płynnie, może nie tak płynnie jak w autach konkurencyjnych, ale jest to na przyzwoitym poziomie. Przełączę teraz sobie tryb jazdy. Są 3 tryby. Tryb sportowy, tryb eco i tryb normal. Włączę na tryb sportowy, tym bardziej, że wyprzedził mnie jakiś Abarth, więc trochę poczułem emocji sportowych w powietrzu. No i co? No i w zasadzie samochód stał się troszkę bardziej żwawy, troszkę bardziej zwinny, jeśli mówimy o tym, jak reaguje pedał przyspieszenia. No ale umówmy się, do jazdy miejskiej przyspieszenie rzędu 7 sekund i 900 to jest wystarczające. No tak, cały czas tutaj systemy różnego rodzaju pikają, informują mnie, chociaż nie zmieniam w niezamierzony sposób pasa drogi, trzymam ręce na kierownicy, a mimo to cały czas system informuje mnie o różnego rodzaju sytuacjach. No i chociaż nie naciskam pedału przyspieszania, to samochody, które wjeżdżają przede mnie powodują, że ja muszę hamować, bo tak naprawdę samochód za mnie hamuje. No i zwalniam i jadę już nie 80, tylko 70. Dobra, przyspieszymy do 80. Układ napędowy, czyli silnik i skrzynia biegów, 7-biegowa dwusprzęgłówka, są tak zestopniowane, że przy mocniejszym wciskaniu gazu mam wrażenie, że niepotrzebnie, słyszycie, silnik wkręca się na wysokie obroty. Zresztą wysoki swoją drogą moment obrotowy 290 Nm dostępny jest w górnych rejestrach i tak samo wygląda krzywa mocy. Też to jest dostępne nie od zera, nie od niskich obrotów, tylko od wysokich. No do tego trzeba się przyzwyczaić po prostu, że za każdym razem, gdy będziemy chcieli dynamiczniej przyspieszać, no to niestety te wrażenia akustyczne nie będą zbyt przyjemne dla ucha. Szukałem wskazań komputera, jeśli chodzi o zużycie paliwa, bo nawet przy tych wysokich obrotach i przy tych wartościach dostępnych w górnych rejestrach patrzę na zużycie paliwa i ono wynosi 8,5 litra na 100 km, co jest bardzo dobrym wynikiem, uważam. Przy samochodzie o tych gabarytach, przy samochodzie, który waży w zależności od wersji od 1400 do 1600 kg, to jest niezły wynik. No nie zaryzykuję stwierdzenia, że z tego jeszcze można coś ściągnąć, no bo tutaj starałem się faktycznie, żeby to zużycie było takie możliwie niskie, więc raczej przy normalnej jeździe, przy takim nieoszczędnym trybie jazdy powiedziałbym, że to jest 9,5 litra na 100 km, co i tak jest moim zdaniem bardzo dobrym wynikiem. Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy, bo o tym nie mówiłem. Dlaczego w ogóle ten samochód tak wygląda i dlaczego on tak jeździ? Zaskakująco europejsko jak na chińskie samochody. Otóż
Historia tego samochodu w ogóle jest bardzo ciekawa, bo o ile koncern Chery produkuje od wielu, wielu lat samochody, to Omoda powstała, czy ten samochód powstał naprawdę na czystej kartce papieru. Spotkało się 25 inżynierów, 25 gości, w tym inżynierowie z Europy. I jednym z nich jest Peter Matkin, z którym miałem przyjemność rozmawiać. To jest facet, który odpowiadał za rozwiązania na przykład w Jaguarze, w XK, jeśli dobrze pamiętam, w Land Roverze, w Defenderach. Przez lata pracował w dużej organizacji i został ściągnięty wizją stworzenia zupełnie nowego samochodu. Pojechał do Chin i jak mi opowiadał, spotkał się w pustym pomieszczeniu z 25 kolegami i zaczęli tworzyć samochód. Bez żadnych, może z pomysłami, ale bez żadnego zaplecza IT, bez żadnego zaplecza produkcyjnego, też bez procesów produkcyjnych, wreszcie bez samochodów. Po 4 latach, wyobraźcie sobie, sprzedali pierwsze auto wyprodukowane przez siebie w swoim internetowym sklepie. Tak zaczynała ta marka, jeśli chodzi o ten samochód. Przywodzi Wam to coś na myśl? Oczywiście, i zera. Zobaczcie, też samochód, który w zamyśle miał powstać od zera, minęło tyle, wiele lat i co? I samochodu nie ma. Kupiliśmy technologię i nadal tego samochodu nie potrafimy wyprodukować. Więc jeśli ktoś mówi, że się nie da, to nie, da się. Tylko trzeba naprawdę chcieć, trzeba mieć zaplecze, no i trzeba mieć finansowanie. To w tym przypadku, w przypadku Omody było i to wszystko zadziałało. Reasumując, Omoda 5 jest dość dynamiczna, może robić wrażenie pod względem niskiego zużycia paliwa, bo w przypadku chińskich samochodów to zużycie zawsze jest nieco wyższe niż w przypadku europejskich samochodów. To jest taka dobra średnia półka. Może te plastiki nie zachwycają, może ta jakość wykończenia nie jest jeszcze na najwyższym poziomie, ale przynajmniej pod względem designu, pod względem tego stylu ten samochód się wyróżnia. On jest jakiś, on z zewnątrz wygląda. Dodatkowo jeszcze w tym kolorze te wszystkie walory są podkreślone, ale technicznie całkiem nieźle jeździ. Jeśli chodzi o technologię i systemy wsparcia, śledząc cennik i całe wyposażenie tego samochodu, naliczyłem 19 różnych systemów. Oczywiście łącznie z tymi obowiązującymi i obowiązkowymi w Europie, czyli systemem ADAS, monitorującym koncentrację kierowcy. To właśnie to jest to zło, które pika i piszczy, a ekran jest tutaj tuż nad kierownicą. Tych systemów jest 19. Niektóre działają fajnie, niektóre działają nieco gorzej, jak na przykład system start-stop. Ten system pojawił się dopiero w kolejnej odsłonie tego samochodu, w tej europejskiej homologacji. Wcześniej go nie było. I tak, nie mam zielonego pojęcia, gdzie go włączyć, gdzie go wyłączyć. To dzieje się poza moją świadomością. I co najgorsze, to w momencie, kiedy ten system wyłączy silnik, no to niestety ten moment rozruchu jest nieprzyjemny. Jest długi, no i po prostu czuć wibrację z tego silnika. Te wszystkie mankamenty, czy te wszystkie niedociągnięcia, czy może ten nieco niższy standard tych wszystkich elementów rekompensuje cena. Weźmy pod uwagę, że ten samochód kosztuje 129 900 zł w bogatszej wersji wyposażenia, bo w wersji tańszej, w takiej podstawowej kosztuje, uwaga, 113 000 złotych. To jest dobra cena, moi drodzy. To jest dobra konkurencyjna cena, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę, że może dla niektórych to jest istotne, że to jest samochód, jeden z nielicznych na razie na europejskim rynku, samochód chiński z pełną homologacją europejską. I co największe, najważniejsze i co istotne, jeden z niewielu, który przeszedł testy Euro NCAP i otrzymał maksymalną notę. Takie same noty otrzymały samochody NIO, które oczywiście prezentowaliśmy na naszym kanale, czy na przykład samochody BYD, które też mają europejską homologację, bo są w Europie sprzedawane. I oczywiście muszę wspomnieć o kilku rzeczach, które mnie denerwują i nie jest to tylko to ciągłe pikanie, ale na przykład to jest lusterko wsteczne, które jest z lustra, które oddala, tworzy sztuczną perspektywę, chyba tylko po to, żeby zwiększyć to, co widzę w niedużej tylnej szybie, ale nie jest to szczególnie przydatne rozwiązanie. Bardzo fajna rzecz. Mówiłem, żeby czasami spojrzeć do góry. Złącze USB tutaj w tej osłonie
na przedniej szybie przy lusterku, tylko po to, że jak chcemy podłączyć kamerę, na przykład wideorejestrator, to nie musimy z tymi kablami się tutaj gdzieś gonić, więc tutaj mamy złącze USB. Rozłożenie wszystkich przycisków jest czytelne, jasne, bardzo fajny jest ten podłokietnik, bardzo szeroki, wygodny i poręczny. No a ta ładowarka indukcyjna naprawdę bardzo fajna, taka wyłożona tym aksamitem. Miałem tutaj jechać w prawo, ale dobrze, niech będzie, pojedziemy prosto, skręcimy następną w prawo. No i to, co robi naprawdę dobre wrażenie, to jest to stosunkowo niewysokie zużycie paliwa. No a na koniec warto wspomnieć, że Omoda 5 dostępna też jest w wersji elektrycznej. Oczywiście cena jest zupełnie inna, ale 224 konie mocy, bateria 61 kWh, zasięg około 400 km. Więc jeśli ktoś chce elektryka, może kupić sobie wersję elektryczną. Ona wtedy nieco inaczej wygląda z przodu i nieco inaczej wewnątrz. A jak ktoś chce auto w wersji spalinowej, to tada! Proszę bardzo. Fajne to jest to sztywne zawieszenie, ale na nierównych drogach one może dać trochę w kość. Dodatkowo fotel też nie jest zbyt pufiasty, więc jeśli ktoś oczekuje takiego stylu pontonowego, bardzo miękkiego zawieszenia, to chyba nie tutaj, to chyba nie w Omodzie. To chyba lepszym rozwiązaniem będzie Bike Beijing albo MG albo inna chińska konkurencja, ale nie tutaj. Tutaj sprawia ten samochód wrażenie takiego sztywnego, zwartego, chociaż na dziurach nieprzyjemnie sztywnego. Układ kierowniczy tradycyjnie jest bardzo mocno wspomagany, więc nie stawia jakiegoś szczególnego oporu. Do tego też trzeba się przyzwyczaić. On oczywiście jest elektrycznie wspomagany, już nikt nie robi pompy wspomagania hydraulicznej, ale tym bardziej można byłoby spowodować, że on by ciężej troszkę chodził. Przynajmniej ja tak lubię. Nie wiem, jak wy lubicie. Czy ciężej, czy lżej? Dajcie znać w komentarzach, co? Ciekawe. Czy to tylko moja fiksacja, czy nie. No i troszeczkę w tym aucie brakuje tego wyciszenia. Przy wyższych prędkościach, takich autostradowych, 110, 140, ten szum jest troszkę irytujący. No i ta pozycja za kierownicą. Ale mówię, niżsi kierowcy nie będą mieli z tym problemu. A tutaj łokcia sobie nie oprzecie, bo łokieć zjeżdża. Tak to jest wyprofilowane, że tutaj zimnego łokcia nie ma. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Koncern Chery był oskarżany wielokrotnie o kopiowanie europejskich samochodów. Te samochody praktycznie wyglądały bardzo podobnie, ale to już się dawno skończyło w chińskiej motoryzacji. Właśnie dlatego tak bardzo mocno chińskie marki stawiają teraz na design. No a skoro na design, to w dzisiejszych czasach na taki lifestyle, na takie, wiecie, nowoczesne kształty, na takie ciekawe kolory, ciekawe rozwiązania. To wszystko w tym samochodzie jest. Mamy nietuzinkowy kolor, mamy niesamowity przód i grill, ta atrapa wielka. Mamy niesamowite w zasadzie kształty, rzadko spotykane wśród europejskich producentów. Peugeot, Citroën może troszeczkę gdzieś tutaj ze swoim C5X-em się pojawiać. Polecam test tego samochodu na naszym kanale. Wbrew pozorom w wersji hybrydowej plug-in to też jest auto made in China, więc zajrzyjcie. No troszeczkę tyłem to auto przypomina MG, ale zdecydowanie wyróżnia się na drodze. Zresztą widać to, jak jeżdżę i po spojrzeniach przechodniów czy ludzi, którzy gdzieś tam, których mijam, to zwraca ten samochód uwagę. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Czy znasz kawał o napięciu? Napięciu napadło 10.